Nazywam się Maciej Boryczko, a Wy oglądacie Studio Gesell. W ostatnim czasie dużo mówi się o zmianach związanych z charakterystyką energetyczną budynków. Jest to temat wciąż aktualny, ponieważ w maju 2024 roku weszła w życie nowelizacja dyrektywy EPBD, czyli Energy Performance of Buildings Directive. A teraz trwają prace nad wprowadzeniem przepisów tej dyrektywy do polskiego prawa poprzez aktualizację odpowiedniego rozporządzenia. Porozmawiajmy więc dziś o nadchodzącej transformacji energetycznej w jednym z najważniejszych jej sektorów, czyli w budownictwie. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD to kluczowy akt prawny Unii Europejskiej, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budownictwa. Od 2002 roku, od kiedy została wprowadzona, kilkukrotnie ulegała nowelizacjom. Działo się tak, aby sprostać zmieniającym się realiom oraz ambicjom klimatycznym. W maju 2024 roku wprowadzono nowelizację w ramach pakietu Fit for 55. Jej głównym celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o ponad połowę do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło pracę nad wdrożeniem dyrektywy EPBD. Rozpoczęto pracę nad projektem nowelizacji rozporządzenia, a więc aktu wykonawczego, który dotyczy metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków, ale, co ciekawe, wciąż brak publicznie dostępnych informacji o podjęciu prac legislacyjnych na poziomie aktu ustawodawczego. Z informacji przekazanych przez ministerstwo, planowany termin przyjęcia projektu to 4 kwartał 2024, a planowane wejście w życie przepisów to 1 stycznia 2026. Mając jednak na uwadze czas nagrywania tego odcinka, czyli połowa grudnia 2024 roku oraz w dalszym ciągu wczesny etap prac legislacyjnych, gdyż projekt jest w fazie opiniowania, która stanowi 4 z 12 faz, mam poważne obawy, czy wejście w życie rozporządzenia od 2026 roku jest realne. Jakich zmian należy się spodziewać w wyniku nowelizacji EPBD? Najważniejsze zmiany wynikające z dyrektywy, które zostały uwzględnione w projekcie nowelizacji rozporządzenia, to przede wszystkim wprowadzenie klasyfikacji budynków pod względem efektywności energetycznej od klasy A+, czyli najwyższa efektywność, do G, najniższa efektywność. Rozwiązanie to ma ułatwić porównywanie budynków oraz zwiększyć świadomość ich wpływu na środowisko. Zwróćmy jednak uwagę, że obowiązek ustanowienia takiej klasyfikacji został nałożony na kraje Unii Europejskiej przez nowelizację dyrektywy EPBD już w 2018 roku, lecz Polska do tej pory nie wdrożyła tych przepisów. 2. Zmiana metodologii określenia charakterystyki energetycznej budynków poprzez uwzględnienie m.in. wpływu instalacji OZE oraz systemów wentylacji i klimatyzacji, a także, to jest punkt 3, wprowadzenie nowego wzoru świadectwa charakterystyki energetycznej. Ma on być bardziej czytelny i zawierać więcej kluczowych informacji dla użytkowników budynków. Kluczowym działaniem będzie stworzenie mechanizmów wsparcia finansowego dla właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy planują modernizację energetyczną. Wymogi nowelizacji dyrektywy EPBD będą potrzebowały ogromnych nakładów finansowych w sektorze budowlanym, które są szacowane na miliardy złotych. A to duże wyzwanie, z którym polski rząd będzie musiał sobie poradzić. Skoncentrujmy się teraz na tym, jak nowelizacja wpłynie na inwestorów i wykonawców. Wdrożenie nowej dyrektywy EPBD stawia przed polskimi wykonawcami budowlanymi nie tylko szereg wyzwań, ale otwiera też nowe perspektywy rozwoju. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, przypominam, że jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Studio Gesell, możesz zrobić to teraz, klikając w czerwony przycisk subskrybuj. Zaostrzenie standardów efektywności energetycznej wiąże się z koniecznością stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak innowacyjne materiały budowlane, instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii czy inteligentne systemy zarządzania energią. Przedsiębiorstwa będą zmuszone inwestować w rozwój kompetencji swoich pracowników, zakup nowego sprzętu oraz nawiązywanie efektywnej współpracy z dostawcami, szczególnie w obliczu możliwych niedoborów materiałów energooszczędnych, które mogą wynikać np. z rosnącego na nie popytu. Zwiększone wymogi efektywności energetycznej stworzą większe zapotrzebowanie na modernizację i renowację budynków. Te obiekty, które obecnie nie spełniają minimalnych standardów, będą musiały przejść kompleksowe prace modernizacyjne. Dla wykonawców oznacza to z jednej strony dostęp do nowych projektów, ale z drugiej konieczność wyspecjalizowania się w modernizacji energetycznej, a to może wymagać zdobycia dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów. Nowe przepisy przyniosą również większe wymagania administracyjne.
Wykonawcy będą musieli przestrzegać bardziej szczegółowych procedur kontrolnych, w tym certyfikacji energetycznych budynków oraz dokumentowania wykorzystania zaawansowanych technologii. Mimo że oznacza to większe obowiązki proceduralne, otwiera także dostęp do preferencyjnych kredytów oraz dotacji na realizację projektów zgodnych z unijnymi wymogami. Tak jak już wspomniałem, wyzwania te to także szansa na rozwój i wzmocnienie pozycji na rynku. Firmy, które szybko dostosują się do nowych regulacji i zainwestują w technologie poprawiające efektywność energetyczną, mogą zyskać przewagę konkurencyjną. Przyciągną bowiem klientów, którzy szukają nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań. Dziękuję za uwagę. Napiszcie proszę w komentarzu, jak Wy widzicie te wyzwania i szanse rozwoju idące za wdrożeniem dyrektywy EPBD. Zachęcam do dyskusji. Dziękuję. Do zobaczenia.